Alkohol nad Wartą zawsze lał się szeroką strugą. Za kołnierz nie wylewali tak królowie, możnowładcy, szlachcice, jak i mieszczanie czy chłopi. Piło się tutaj, rzec można, od zarania dziejów, głównie miód i piwo. W czasach nam już bliższych, od XVI wieku do alkoholowego menu weszła szerzej wódka. Tradycja picia była obecna już w głębokim średniowieczu. Bolesława Chrobrego zwano piwożłopem. Królowa Jadwiga wypijała około 2 litrów piwa dziennie, a Zygmunt Stary kończył dzień 2 solidnymi kuflami. Ewidentnie przykład szedł z góry, a takie wyjątki jak Władysław Jagiełło, który uchodził za abstynenta, były... No właśnie, wyjątkami. Poza Jagiełłą nie udało mi się znaleźć żadnego innego władcy Polski, który stroniłby od alkoholu. Czasy saskie to już zupełne zdziczenie obyczajów. Od królewskiego dworu, gdzie w konkursach pijackich wygrywano ordery czy stanowiska, przez uczty w szlacheckich dworkach, gdzie odmowa spełnienia toastu poczytywana bywała za dyshonor i powód do pojedynku, aż po karczmy w małych wsiach, gdzie chłopi topili swoje smutki w pańskiej gorzałce. Pili wszyscy, bez różnicy stanu, płci, jak i wieku. Już małym dzieciom często podawano alkohol, żeby nie płakały. Kobiety również zaglądały do kieliszka, a dla niejednego duchownego kielich mszalnego wina podczas mszy nie był ani pierwszym, ani ostatnim danego dnia. Kiedy mówimy o piciu w dawnych czasach, zaraz na myśl przychodzi nam karczma i bardzo słusznie. Był to stały element ówczesnego krajobrazu. Ze względu na lokalizację można przybytki te podzielić na 3 typy: wiejskie, miejskie oraz zajazdy, czyli gościńce. 2 pierwsze rodzaje lokali były miejscem towarzyskich spotkań miejscowej ludności, gdzie można było spędzić wieczór, urządzić wesele lub zabawę, zwołać zebranie, dowiedzieć się najnowszych plotek czy ubić interes. Gościńce z kolei mieściły się przy większych drogach i na szlakach handlowych i przeznaczone głównie dla podróżnych, którym oferowały prócz jadła i napitku także nocleg. Jak takie karczmy powstawały? Przy lokowaniu wsi lub miasta pan feudalny, właściciel gruntu, nadawał prawo posiadania karczm sołtysom na wsi lub wójtom w miastach, a ci z kolei najczęściej zatrudniali do prowadzenia wyszynku karczmarzy. Karczmarze na wsi wywodzili się głównie z polskiego chłopstwa, a rendarzami mogli być też Niemcy, a na ziemiach wschodnich Żydzi. Do często spotykanych lokali należały karczmy plebańskie, sytuowane zwykle tuż przy kościołach, by przechwytywać wiernych wracających z mszy. Przynosiły one znaczne dochody i stanowiły część uposażenia plebana. Z reguły również je oddawano w dzierżawę, lecz nie brakowało przypadków, gdy, wbrew zakazom, sam kapłan zajmował się ich prowadzeniem. Od połowy wieku XVII i przez praktycznie cały wiek XVIII alkohol z miłej rozrywki stał się dla mieszkańców wsi obowiązkiem. I nie tak jak sobie myślicie, to nie był miły obowiązek. W związku ze spadkiem cen zboża, głównego produktu eksportowego I Rzeczypospolitej, pojawiła się konieczność jego bardziej dochodowego zagospodarowania. Na wsiach funkcjonowały już tylko karczmy dworskie, które sprzedawały wyłącznie trunki zwykle podłej jakości, produkowane w browarze i gorzelni folwarku tego samego właściciela szlachcica. Nie było już mowy, aby sprowadzać alkohol z zewnątrz, czy też aby jego produkcją zajmowali się chłopi we własnym zakresie. Ci ostatni byli zmuszani do kupowania pańskiego piwa i gorzałki. Były wyznaczane minimalne limity, które każdy chłop musiał kupić. Nieważne, czy chciał pić, czy nie chciał. Kupić musiał. Nie było istotne, czy to piwo lub wódka w ogóle nadawały się do spożycia. Czasami gorzałka była tak śmierdząca, że po prostu wylewano ją świniom, co jednak nie zwalniało chłopów od obowiązku jej kupna. Pójście na piwo do sąsiedniej wsi, która nie należała do pana, traktowane było jak poważne wykroczenie i mogło się spotkać z surową karą chłosty włącznie. Ten wręcz mafijny proceder szlachty zlikwidowali dopiero zaborcy. W miarę swobodnie działali za to mieszczanie mający prawo do ważenia i sprzedaży trunków zgodnie z prawem miejskim. Karczmy miejskie bardzo często lokalizowano przy rynku. Mieszczanie wyszynk prowadzili także w swoich domach lub w piwnicach ratuszowych. I dziś zajrzymy do kilku takich miejsc, żeby opowiedzieć o przypadkach awantur i przestępstw z gorzałką, winem lub piwem w tle. Jak wszyscy dobrze wiemy, nadużywanie alkoholu niesie za sobą wiele różnych negatywnych skutków. Od zrujnowanego zdrowia i portfela, przez rozbite rodziny, po zatargi z prawem włącznie. Nie inaczej było kiedyś. Przenieśmy się więc do Kościana. Kościan był miastem rzemiosła. Działało tu aż 21 cechów oraz kurkowe bractwo strzeleckie.
Największą sławę zyskali jednak miejscowi sukiennicy. Tutejsze sukno trafiało na dwór królewski, a także służyło do szycia kosztownych szat dla szlachty i duchowieństwa. Renoma kościańskich wyrobów przekroczyła granice kraju, co pozwoliło rozwinąć eksport. O jakości sukna świadczy fakt, że w 1472 roku król Kazimierz Jagiellończyk nadał mu znak ochronny uznawany za pierwszy znak przemysłowy w Rzeczypospolitej. Była to ołowiana pieczęć z herbem Kościana, królewskim orłem o rozpostartych skrzydłach oraz literą C od łacińskiego imienia władcy Casimirus. W tymże to właśnie mieście pięknych tkanin pewnego wieczoru w dniu świętego Wawrzyńca roku 1597 odbywało się towarzyskie spotkanie w domu szanowanego mieszczanina Szymona Petroniusza. Wśród gości znalazły się takie postacie jak Jan Sperka, rajca kościański, Jan Kabat, obywatel miasta oraz ławnicy, Tomasz Schadzik, Wawrzyniec Krus i Jan Szpak. Niewątpliwie jednak najważniejszym gościem Szymona Petroniusza był podstarości kościański Jakub Męciński. Jak długo panowie już balowali, nie wiemy. Zapewne jednak zdążyli osuszyć niemało. Atmosfera musiała być przednia, gdyż do zabawy mężczyznom przygrywało kilku muzykantów. W pewnym momencie na miejsce imprezy przybył sługa pewnego szlachcica, Piotra Bykowskiego. Podszedł do grajków i zaczął ich nakłaniać, żeby przenieśli się do jego pana i żeby teraz to jemu zagrali. Muzykanci grzecznie odmówili i obiecali, że przyjdą do pana Bykowskiego nazajutrz. Sługa opuścił domostwo Szymona Petroniusza nic nie wskurawszy i zdawałoby się, że sprawa była zamknięta. Ale nie była, bo wkrótce w drzwiach pojawił się sam Bykowski w towarzystwie kompana, pana Konarzewskiego. Obaj szlachcice byli już mocno wstawieni, a do tego w ewidentnie napastliwym nastroju. Nie pomogła spolegliwa postawa podstarościego Męcińskiego, który na początku, nie chcąc zaogniać sytuacji, przyjacielsko przepijał do intruzów. Bykowski tylko się nakręcał. Męciński nadal próbował łagodzić i rzekł: Żem się nie na zwadę, ale na biesiadę nagotował. Niewiele to jednak dało. Bykowskiego nic już nie mogło zatrzymać. Awantura wybuchła na całego i od słowa do słowa Piotr wyzwał Męcińskiego na pojedynek. Pojedynek miał się odbyć nazajutrz w miejscu o malowniczej nazwie Kurza Górka. Podstarości Męciński postanowił opuścić towarzystwo i się oddalić, ale to nie zakończyło afery, bo pijany Bykowski nakazał swojemu słudze strzelić do Męcińskiego. Ten jednak przytomnie odmówił swojemu panu, informując go, że przecież nie ma czym strzelać. Ta historia jest o tyle ciekawa, że to pierwszy przypadek w naszej serii, gdy głównymi bohaterami jest szlachta. Dlaczego w ogóle taka sprawa trafiła do ksiąg miejskich? Powód jest prosty. Całe zajście miało miejsce w domu mieszczanina. Nie wiemy, o co poszło tak naprawdę obu panom. Wszyscy świadkowie jakoś unikają tego tematu. Czy rzeczywiście chodziło o muzykantów? Z przebiegu niejasnych wynurzeń Piotrowskiego możemy wywnioskować, że miał zadawnione pretensje i bliżej niesprecyzowane żale do podstarościego. Możemy za to z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że do pojedynku nie doszło. Podstarości postanowił się jednak zabezpieczyć pod kątem prawnym. Pojedynki, choć wówczas odbywały się nagminnie, to były oficjalnie zakazane. To, że do walki nie doszło, nie oznaczało wcale końca waśni. Ona mogła wybuchnąć w przyszłości i dlatego podstarości zadbał o to, by w zeznaniach to on właśnie był niewinną ofiarą agresji Bykowskiego. To Bykowski mnie prowokował. Ja nie chciałem. Mam na to świadków, to on mnie wyzwał. Ja tylko spokojnie się bawiłem ze znajomymi. Na pojedynek zgodziłem się, to prawda, ale wyłącznie dlatego, aby dać mu czas ochłonąć do następnego dnia. Jak było, tak było, ale jedno jest pewne. Nikt tam trzeźwy raczej nie był. Szlachta bawiła się na całego i potrafiła niezłego bałaganu nawet w miastach narobić. Co nie znaczy, że mieszczanie pozostawali szlachcicom dłużni. Co to, to nie. Przenieśmy się teraz z Kościana jakieś 60 km na północny wschód, do Kostrzyna. W marcu 1741 roku w domu burmistrza Szymona Kręglewskiego odbywała się impreza. Jego gośćmi byli mieszczanie Wojciech Lisewski, Michał Robik, Tomasz Wilkowski, a także garncarz Józef Łaniewski i szlachcic pan Iłowiecki. Jak to w takich sytuacjach bywa,
Piwo i gorzałka lały się szeroko, muzyka grała, a panowie śmiali się i żartowali. Ale gdy gorzałki za dużo, od Krotochwil do Bitki niedaleko. O co poszło? Nikt dokładnie nie pamiętał. Pan Iłowiecki zeznał przed urzędem wójtowskim, że jedynie żartował sobie z Józefem Łaniewskim, gdy nagle z tyłu podszedł burmistrz Kręglewski, który go popchnął i zaczął szarpać. Natychmiast i pozostali biesiadnicy rzucili się na biednego szlachcica. No cóż, próba zacierania różnic stanowych tym razem nie wyszła, a pan Iłowiecki złożył zeznanie, w którym opisał wszystkie te wypadki. Tutaj sprawa w księdze kostrzyńskiej się urywa i niestety nie wiemy, co zeznał burmistrz, czy też inni uczestnicy awantury. Ale to nie był koniec. Pół roku później nasi adwersarze ponownie stanęli przed wójtem i tym razem mamy relację obu stron. Dnia 11 września 1741 roku przed urzędem wójtowskim Iłowiecki zeznał, że będąc na piwie u Antoniego Kozłowicza spotkał tam Szymona Kręglewskiego i jego znajomego Antoniego Rakowicza. Tamże według słów szlachcica panowie ci pokłócili się z nim. Kiedy Iłowiecki wracał do domu, Rakowicz napadł go z bandą niewymienionych z nazwiska osobników i dotkliwie pobił. Jak się jednak na pewno domyślacie, druga strona sporu przedstawiła swoją, całkiem inną wersję wydarzeń. Zeznania złożył burmistrz Szymon Kręglewski. Opowiedział on, że owego feralnego wieczoru zaszedł na piwo do Antoniego Kozłowicza i został tam bez żadnej przyczyny zelżony przez Iłowieckiego. Ale to nie wszystko. Szlachcic uderzył go 2 razy w twarz, a następnie chlusnął piwem w oczy. Iłowiecki w zacietrzewieniu rzucił się nawet do szabli i nie wiadomo, co by się dalej stało, gdyby inni mężczyźni, którzy tam przebywali, nie zahamowali go w morderczym zrywie. Potem swoje zeznanie złożył drugi uczestnik zdarzenia, Antoni Rakowicz. Był to jeden z tych mieszczan, którzy wsparli burmistrza i uratowali go przed Iłowieckim, nieźle mu się tym narażając. Według zeznań mieszczanina, Iłowiecki taki miał do niego gniew, że po opuszczeniu lokalu, gdy spotkał na mieście żonę Rakowicza, Antonię, zelżył ją grubymi słowy „ty kurwo” i innymi jeszcze gorszymi, a potem zdzielił ją w twarz. Nasz szlachciura jednak na tym nie poprzestał. Pałał żądzą zemsty. Późnym wieczorem z szablą w dłoni zaczaił się na Rakowicza pod jego domem. Niedoszłej ofierze na szczęście doniesiono o zasadzce. Poprosił on o wsparcie obecnych w lokalu przyjaciół z burmistrzem Kręglewskim na czele, który teraz miał okazję odwdzięczyć się za wcześniejszy ratunek. Kiedy więc uzbrojony Iłowiecki wypadł z ukrycia na wracającego Rakowicza, przeżył niemiłe zaskoczenie. Zamiast samotnego wędrowca natknął się na silną i przygotowaną grupę. Towarzyszący Rakowiczowi mieszczanie nie tylko go obronili, ale i sprawili Iłowieckiemu tęgielanie. Stan meczu mieszczaństwo-szlachta to we wrześniu 1741 roku 2-0 dla mieszczan. Pozostańmy w Kostrzynie. Najpierw jednak mała prośba. Jeżeli podoba się Wam moja opowieść, koniecznie dajcie suba i łapkę w górę. To ważne, bo dzięki temu wiem, że warto dalej wyszukiwać takie historie. Mamy rok pański 1752. Od chryi z Iłowieckim minęło 11 lat. Przed sądem burmistrzowskim stanęli dwaj garncarze, Józef Kamiński i Wojciech Gruchalski. Między panami doszło do poważnej awantury zakończonej rękoczynami. Jako że wersje obu mężczyzn były sprzeczne, sąd postanowił przeprowadzić dogłębne przesłuchania. Z zeznań wyłonił się taki obraz całego zdarzenia. Do karczmy cechmistrza piwowarskiego Walentego Dzieciuchowicza przybył nieźle już wlany Wojciech Gruchalski, garncarz kostrzyński. Wszedł nasz Wojtek i od progu zaczął szukać dymu. Zaczepiał siedzących tam gości, poszturchiwał ich, podpijał piwa z cudzych kufli i ogólnie zachowywał się w sposób daleki od akceptowalnego. Na koniec przyczepił się do stojącego w karczmie pieca. Zaczął go mierzyć trzciną, którą miał przy sobie i wypowiadać się o nim w sposób mocno krytyczny. Wojciech grandził coraz bardziej, do tego stopnia, że wybił w piecu 2 kafle. Wtedy do knajpy wszedł Józef Kamiński, twórca owego pieca. Między panami wywiązała się ostra wymiana zdań. Gruchalski. Jakieś ty to ten piec postawił. Na co pan Kamiński? Dobrze. Powiadasz, że dobrze. Ty kpie jeden? Z tym okrzykiem Gruchalski rzucił się na Kamińskiego z pięściami i z trzciną w dłoni. Uderzył nią Kamińskiego w głowę. Czym była owa trzcina? Nie chodziło tu o żadną roślinę, ani o cienki patyk znaleziony przy drodze. Trzciną nazywano wówczas laskę noszoną przez mieszczanina. Przedmiot codziennego użytku, ale też wyraźny znak pozycji i godności. Taki atrybut nie służył do podpierania się,
ale do podkreślenia stroju i do manifestowania własnej powagi w przestrzeni miejskiej. W chwili gniewu mógł jednak bardzo łatwo zamienić się w niebezpieczne narzędzie przemocy. Uderzenie trzciną w głowę nie było więc błahym gestem, lecz ciosem zadanym twardym, poręcznym przedmiotem, który noszono przy sobie jako oznakę stanu mieszczańskiego. Ale wróćmy do Kostrzyna. Tego było już za wiele dla właściciela przybytku i mistrza piwowarskiego Walentego Dzieciuchowicza. Doświadczony karczmarz bez trudu obezwładnił pijanego Gruchalskiego i wyperswadował własnoręczne wymierzanie sprawiedliwości wściekłemu Kamińskiemu. Zaproponował poszkodowanemu złożenie zeznań przed starszymi cechu piwowarów, sławetnym Andrzejem Rychlickim i nim samym. Tak się też stało, ale w Gruchalskim nadal tańczyła gorzałka i zamiast podkulić ogon i pójść się przespać, nadal obrażał Kamińskiego, a dostało się i piwowarom, których zwyzywał. Po takim zachowaniu nie było już przebacz. Gruchalski został postawiony przed sądem burmistrzowskim, który skazał go na 9 grzywien kary i nakazał wraz z 2 innymi szanowanymi mieszczanami przeproszenie tak pana Kamińskiego, jak i obu mistrzów piwowarskich. To była całkiem sroga kara, ponad połowa miesięcznych dochodów. No dobrze, zostawmy naszych poturbowanych garncarzy i przenieśmy się w okolice Leszna do Pońca. Co Samuel Fiszbach i Jerzy Paul robili w tym mieście w grudniu 1726 roku? Zapewne załatwiali jakieś interesy. Obaj pochodzili ze Śląska, tak zostało zapisane w ponieckich księgach wójtowskich. Jednak ten Śląsk był naprawdę blisko, bo góra, skąd pochodził Fiszbach i Czerlina, gdzie mieszkał Paul, leżą od Pońca zaledwie o odpowiednio 30 i 20 kilometrów. Wieczorem 5 grudnia wpadli na kufelek lub 2 do miejscowej karczmy. Początkowo wszystko było w porządku. Panowie spożywali piwo, rozmawiali, żartowali i spędzali czas w miłej atmosferze. Niestety w którymś momencie wdali się w konwersację z miejscowymi i tu zaczęły się pojawiać pewne pierwsze zgrzyty. Na początku miejscowi zachwalali gościom swoje lokalne ponieckie piwo, a Ślązacy przyjmowali to z uśmiechem. Po pewnym czasie zaczęły się krytyczne uwagi w stosunku do piwa ze Śląska, że słabe, że kwaśne, że wodniste, ale to również nie wywierało większego wrażenia na przyjezdnych. Samuel i Jerzy bawili się świetnie mimo docinków do momentu, gdy rozmowę z nimi rozpoczął niejaki Jan Cholewa. Cholewa był obywatelem Pońca i miejscowym młynarzem. Od słowa do słowa doszło do wyzwisk, a wkrótce do bitki między Cholewą a gośćmi ze Śląska. Jan musiał być ponadprzeciętnie silnym człowiekiem, bo Samuel i Jerzy uciekli z karczmy. Cholewa ciągle jednak nie był usatysfakcjonowany. Dobrał sobie do pomocy kompletnie pijanego kolegę Krzysztofa Hankiego i obaj udali się w pogoń za Fiszbachem i Paulem. Odcięli im drogę między wiatrakami pod Waszkowem i nocna walka rozgorzała na nowo. Napastnicy okazali się być bardzo pomysłowi i na prędce sporządzili sobie broń styk od chmielu, którymi bez litości okładali pechowych gości ze Śląska. No cóż, przyszedł ranek, a z nim kac, a po kilku dniach okazało się, że bohaterska szarża pod Waszkowem przegnała co prawda wrażych teutonów do krainy ich podłego piwa, ale nasi bohaterowie zostali wezwani przed oblicze sądu burmistrzowskiego. Okazało się, że świat na trzeźwo jest bardziej skomplikowany i że za to, co wczoraj po pijaku wydawało się świetną zabawą, dzisiaj trzeba słono zapłacić. Niemcy wrócili i podali naszych bohaterów pod sąd, a Trybunał Burmistrzowski nie miał żadnej litości, tym bardziej, że napaść miała miejsce na drodze publicznej i zakrawała na rozbój. Skazano Cholewę na karę 12 grzywien dla ratusza i 6 złotych dla poszkodowanych. Jak widać, sąd w Pońcu również się nie patyczkował, a upojenie alkoholowe nie było w żadnym razie okolicznością łagodzącą. Wszedłem tutaj w trochę parodystyczną nutę, bo i w dzisiejszych historiach nie było prawdziwych tragedii. Jednak i one zdarzały się od czasu do czasu. W 1572 roku niejaki Tomasz, złotnik ze Żmudzi, będąc pod wpływem promili, pchnął nożem innego złotnika, Bartłomieja Wąsa z Poznania. Panowie pokłócili się w gospodzie. Jak dobrze pamiętamy, obowiązywało wtedy prawo magdeburskie, więc Tomasz został ścięty przez kata. Także w Poznaniu w roku 1575 inny awanturnik, Łukasz Mikulczyk, będąc kompletnie pijany, popełnił w Zamtuzie zabójstwo na trębaczu Stanisława Górki, wojewody poznańskiego. Jak się domyślacie, Łukasz podzielił los Tomasza. Wyrok – ścięcie. Same problemy z tym alkoholem. A jednak był potrzebny. Stan ówczesnych ujęć wody sprawiał, że była ona praktycznie nie do picia i na pewno 2- lub 3% piwo było zdrowszym napojem. Trzeba pamiętać, że wszystkie alkohole w przeszłości były słabsze. W odcinku pod tytułem Sabotaż
na który serdecznie zapraszam, szczegółowo omawiam wódkę i inne spirytualia. Tutaj chciałem tylko dodać kilka słów na temat piwa w XVII i XVIII wieku. W Rzeczypospolitej piwo było napojem codziennym, pito je powszechnie, a w miastach stanowiło zwyczajny element życia i pracy. Pod wspólną nazwą piwo kryły się jednak bardzo różne trunki, od zwykłego piwa pełnego przez słabsze piwa stołowe, aż po cienkusz, czyli napój z powtórnego ważenia wysłodzin, przeznaczony raczej dla biedoty i czeladzi. Źródła pokazują też skalę sprzedaży. W jednym tylko zestawieniu akcyzy z roku 1558 z samego Gdańska obok ponad 270 tysięcy beczek piwa pełnego odnotowano jeszcze 14 100 beczek Tafelbier i blisko 24 tysiące beczek cienkusza. Za dobre uchodziło piwo klarowne, obficie pieniące się. Posilne, słodkie, ale z wyraźną nutą goryczki. Na drugim krańcu stały piwa najmocniejsze i najsławniejsze, zwłaszcza dubeltowe oraz jopejskie, gęste niemal jak syrop, pożywne i cenione tak wysoko, że porównywano je niemal z winem. I może właśnie to najlepiej pokazuje dawny świat piwa w Rzeczypospolitej. Jeden i ten sam napój mógł być zarazem codziennym trunkiem ubogich i towarem luksusowym na zamożnym stole. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że taka dostępność alkoholu miała swoje ciemne strony i zdawano sobie sprawę z tego, że pod jego wpływem o wiele łatwiej o prawdziwe nieszczęścia, takie jak kalectwo czy zabójstwo. Ciekawym przykładem próby zapobiegania konfliktom w stanie upojenia jest postępowanie Urzędu Burmistrzowskiego w Ostrorogu. Otóż w 1645 roku dwóch mieszczan, Stanisław Stodolny i Stanisław Małecki, mając już nieźle w czubie, pokłóciło się w karczmie. Panowie nie pobili się, nie zniszczyli żadnego mienia, ale kiedy burmistrz się o tym dowiedział, to za samą kłótnię zamknął obu do więzienia. Uwolniono ich dopiero za wstawiennictwem godnych obywateli. Oczywiście, nie za darmo. Obaj musieli zapłacić po 2 floreny do miejskiej kasy. Do tego uwolnienie było warunkowe. W przypadku recydywy panom groziła już kara 20 florenów. Na tym kończymy naszą dzisiejszą podróż po wielkopolskich miasteczkach. Mimo lżejszego charakteru tego materiału, chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tytule tego odcinka. Alkohol jest dla ludzi, ale pić trzeba umieć. A już za 2 tygodnie zapraszam Was do Poznania, gdzie pewnej wrześniowej nocy wydarzyła się jedna z największych katastrof w historii tamtejszej katedry. Tytuł następnego odcinka: Katedra w ogniu.